Kolejne kreatywne kamery, więc kreatywne ułożenie. W sumie jedna kamera i wielki panel solarny, który wygląda bardzo porządnie, bardzo militarnie, ale to zostawię Wam na koniec. Zacznijmy od kamerki. Dzisiaj nią jest Imilab EC4. Zapraszam do filmu. Zacznijmy od kamerki. Imilab EC4 to kamerka bateryjna z zasilaniem bateryjnym. Imilab chyba przyjął taką taktykę, że cyferki parzyste są to kamery bateryjne, nieparzyste są to zasilane przewodem. Kamerka jest naprawdę mała, zgrabna, zwarta konstrukcja, w większości biała, jedynie frontowa część jest koloru czarnego. Co jest dziwne, a w sumie wyjątkowe w tej kamerce, to to, że mamy dodatkowo hub, który jest wymagany do komunikacji z tą kamerą. Na szczęście hub jest w stanie obsłużyć do 4 takich kamer. Podłączamy go pod kabelek RJ45. W nim też chowamy kartę pamięci, dzięki czemu nawet jak nam ktoś zwinie kamerę, wszystkie nagrania mamy przy sobie. I kamera nie obciąża nam sieci, gdyż ona komunikuje się z hubem, a hub, tak jak już mówiłem, mamy podłączony przewodowo do naszej sieci, dzięki czemu nie jest ta sieć Wi-Fi obciążana. Hub też jest mały, nieinwazyjny, na półeczce nikomu nie przeszkadza. Jedynie dioda informuje o tym, czy hub działa. Bardzo fajne rozwiązanie. Spoglądając dalej w opakowanie, oczywiście mamy zasilacz do zasilania huba, kabelek USB do ładowania kamery. Kamerę możemy ładować albo za pomocą jakiegoś zasilacza z telefonu, albo możemy ją ładować bezpośrednio z huba, co również jest fajnym rozwiązaniem. Malutka, niepozorna podstawka do zamontowania kamery. Początkowo troszkę się obawiałem, czy utrzyma tą kamerę, ale działa bez problemu i naprawdę trzyma ją stabilnie. Fajne jest to, że tą podstawkę po prostu wpinamy w uchwyt, który jest przykręcony do ściany na stałe. Przykręcony bądź przyklejony za pomocą dołączonej naklejki. Dzięki temu nie musimy się bać, że porysujemy ten błyszczący plastik. Po prostu przykręcamy to do ściany, a kamerkę montujemy przykładając i przekręcając uchwyt. Jest to bardzo szybkie, bardzo wygodne. I jeśli wykorzystujemy taśmę dwustronną, możemy kamerkę przenosić czy montować w wielu miejscach. Nie musi być cały czas w jednym. Producent dodał też fajny, płaski kabel RJ. Zazwyczaj są grube, okrągłe, a tu jest taki designerski, płaski. Fajnie go można schować i wygląda naprawdę fajnie. Standardowo instrukcja, nawet w języku polskim też jest. No i kołeczki do przymocowania, jeśli zdecydujemy się na wiercenie. Kamerka jest w pełni bezprzewodowa, nie potrzebujemy kabelków ani do podłączenia sieci, ani do ładowania. Ma to swoje wady i zalety. Zaletą jest na pewno to, że jest mobilna i możemy ją zamontować w każdym miejscu. Jeśli chodzi o wady, jest to to, że nagrywa tylko w momencie, gdy wykryje ruch. Inaczej bateria byłaby bardzo szybko zdrenowana. Bateria ma 5000 mAh, co jest dosyć dużo i starczy na około miesiąca pracy w momencie, gdy ten ruch jest przed kamerą umiarkowany. Tak jak mówię, kamerka włącza się tylko wtedy, kiedy wykryje ruch, ale to nam w pełni wystarcza. Wiemy, że ktoś wszedł na nasz teren, dostajemy po pierwsze powiadomienie na telefon, a po drugie obraz nagrywany jest na kartę pamięci ukrytą właśnie w hubie. Spójrzmy na specyfikację. Kamera jest dosyć mała. Jej wymiary to 8×9 na 5 cm grubości. Bateria ma 5200 mAh. Musimy ją jedynie co jakiś czas doładowywać za pomocą gniazda micro USB. Karta pamięci, która jest obsługiwana przez tą kamerę, to 64 GB. Jest montowana, jak już wspomniałem, nie w kamerze, a w hubie. Na dzisiejsze czasy 64 GB troszkę mało, ale biorąc pod uwagę to, że nagrywany jest tylko moment ruchu, na jakiś czas na pewno wystarczy.
Wbudowana dioda IR, czyli dioda podczerwieni, która działa w nocy. Wbudowana pojedyncza dioda LED, która mimo wszystko wystarczy na doświetlenie około 10 metrów terenu. Taki sam zasięg ma czujnik ruchu. Jest w stanie objąć około 10 metrów. Dosyć jasny obiektyw, bowiem przysłona ma 1,6. Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz, czyli standardowo jak na urządzenia typu kamery. Jej rozdzielczość to 2560 na 1440 pikseli. Wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon, więc komunikacja dwukierunkowa. No i to w sumie tyle. Odporność IP66, czyli deszcz, wiatr, śnieg, mróz nie jest dla naszej kamery groźny. Przejdźmy do aplikacji. Imilab zdecydował się na własne rozwiązanie. Jest to Imilab Home. Jedyną wadą jest to, że musimy dodać dwa urządzenia. Po pierwsze hub, z którym kamera się komunikuje, a po drugie już samą kamerę. W momencie, gdy to zrobimy, na głównym ekranie mamy podgląd z kamery. Więc wymuśmy na żywo obraz. Widzimy, powoli się ściemnia, ale kamera mimo wszystko daje radę. Możemy podsłuchać, co dzieje się na zewnątrz. Możemy komunikować się głosowo i możemy podglądać wszystkie zdarzenia, które wydarzyły się. Na przykład był to wykryty ruch lub coś zainteresowało naszą kamerę. Aplikacja oczywiście ma wiele ustawień, od harmonogramów, gdzie możemy ustawić, w jakich godzinach kamera ma wykrywać ruch i się włączać, poprzez ustawienie, jak długi ma być nagrywany klip po wykryciu ruchu. Możemy też ustawić, czy chcemy otrzymywać powiadomienia, że ruch został wykryty, że mamy słabą baterię. Możemy zrezygnować z doświetlania diodą LED, przez co zaoszczędzimy trochę baterii, używając samego widoku nocnego, noktowizyjnego, doświetlanego diodą IR. Tych ustawień jest naprawdę sporo, ale to najlepiej sprawdzić samemu. Przejdźmy więc do wad i zalet. Fajna, mała, kompaktowa kamerka, na pewno na plus. Dosyć duża bateria, która długo wytrzymuje, oczywiście plus. Sama aplikacja jest taką ciekawostką, no ale powiedzmy działa poprawnie, nie jest skomplikowana, jest w miarę intuicyjna. Na minus jest to, że musimy dodać do aplikacji dwa urządzenia, czyli hub i kamerę. Fajne jest to, że hub jakby wzmacnia sygnał Wi-Fi do kamery, to, że kartę chowamy do huba, więc nawet jak coś z kamerą się stanie, ktoś ją uszkodził, ukradnie, nagranie mamy na hubie. I tyle. Mocne światło, światło LED też może być zaletą. No i czegoż chcieć więcej od bezprzewodowej kamery. Bezprzewodowość i łatwość montażu oczywiście też na plus. A teraz bonus. Jeśli nie chcemy zdejmować kamery po to, żeby ją ładować, możemy podłączyć ją do takiego panelu solarnego. Powiem szczerze, Reolink przyzwyczaił mnie do malutkich, plastikowych, nie rzucających się w oczy panelów solarnych. Ten jest po prostu mega. Jest prawie jak panel militarny. Jest po pierwsze duży, ciężki i ma wielką aluminiową, oczywiście w stosunku do całości, wielką aluminiową, prawie pancerną ramę. Jak takie coś zamontujemy, to na pewno żaden wiatr, czy nawet wandal będzie miał problem, żeby to zerwać, zniszczyć. Panel jest mocny, aluminiowy. Najsłabszym jego ogniwem jest ten oto uchwyt do zamocowania. Ale powiedzmy sobie szczerze, takiego panelu nie montujemy przy ziemi, tylko gdzieś wysoko, żeby jak najwięcej promieni słonecznych łapał. Wtedy nasza kamera jest już zupełnie bezobsługowa. Bardzo fajny panel. Podsumowując, bardzo fajna kamerka do monitorowania okazyjnego czy miejsc mało uczęszczanych, mało dostępnych. Przez panel solarny jest bezobsługowa. Jedynie czego potrzebujemy na miejscu
to sieć Wi-Fi lub najlepiej jakiś routerek, do którego możemy podłączyć się kablem RJ45. Wtedy na pewno ta komunikacja będzie niezakłócona, a powiadomienia dostaniemy bezpośrednio na telefon. Więc jakieś place budowy, domki letniskowe, czy działki, ogródki, garaże mogą być w świetny sposób chronione za dosyć niską cenę. Polecam. Tradycyjnie zapraszam do lajkowania naszych filmów, komentowania, klikania dzwoneczka, zaglądania na portal SmartMe oraz słuchania naszych podcastów. Do zobaczenia, cześć!